Dzisiaj wam pokażę, jak zostać dostawcą na Stewarcie oraz co musicie kupić i wiedzieć. To aplikacja, do której najłatwiej się dostać. Przyjmują prawie każdego, wysłanie wniosku nie jest jakoś zaawansowane. Wpisujecie w przeglądarkę po prostu rekrutacja Steward. Na stronie proszą was o podstawowe dane, czyli imię, nazwisko, waszego maila, którego podajcie prawdziwego oraz aktualnego, ponieważ na tego maila będą wam wysyłać wszystkie informacje, rozliczenia oraz podsumowania tygodniowe. Numer telefonu też podajcie swój prawdziwy, ponieważ będzie on służył do kontaktowania się z klientami oraz miasto wybierzcie te, w którym planujecie dostarczać. Kiedy ja aplikowałem, tego nie było. Teraz można sobie wybrać na przykład rower elektryczny. Po przesłaniu podstawowych danych przeniesie was do następnego okna, w którym będą was prosić o wybranie partnera flotowego. Polecam wam Evelstara, ale przejdziemy do tego w dalszej części filmu. Steward ma bardzo niskie wymogi, potrzebujecie ważny dokument, 16 lat musicie mieć minimalnie, potrzebujecie środek transportu, może być to rower, nie musi być w dobrym stanie, potrzebujecie albo terminala płatniczego, który możecie zakupić na stronie Stewarta po zarejestrowaniu się, albo możecie posiadać telefon z Androidem, który ma wbudowane NFC. Niestety iPhony nie mają takiej funkcji, by dostać terminalem, ponieważ Apple to blokuje, więc jak macie iPhone'a, musicie dokupić terminal. Polecam wam kupić go razem z torbą, bo wychodzi to taniej. Na tej stronie klikacie sobie po prostu dalsze formy rejestracji, przesyłacie swoje zdjęcie, które później porównują z dowodem, wpisujecie też swoją datę urodzenia. Pamiętajcie, żeby wpisać prawdziwą datę, bo będziecie musieli przesłać swój dowód tożsamości. Później możecie wpisać osobę polecającą, polecam wam wpisać Arkadiusz Wyszyński. Przy okazji coś z tego dostanę. Nie wiem co, jednak skoro jest taka opcja, więc mogę coś dostać. W następnej części musicie przesłać adres zamieszkania, czyli ulicę i numer budynku. Później musicie dać kod pocztowy oraz miasto. W następnym oknie musicie przesłać zdjęcie dowodu osobistego. Nie może to zdjęcie przekraczać 15 MB. Pamiętajcie, że to zdjęcie musi być wyraźne, nie może się światło odbijać. Najlepiej, żeby było przycięte, jednak muszą być widoczne rogi, żeby nie uznali, czy to jest zdjęcie spreparowane lub przerobione. Oni tego jakoś mocno nie regulują. Później będą was pytali o wasze wyposażenie. Jeśli macie Androida z funkcją NFC, klikacie, że posiadacie, lub jeśli macie iPhone'a lub starszy model Androida, to dajecie dolne okno i będziecie musieli po prostu zakupić terminal płatniczy. Ja dam górne, żeby przejść od razu do dalszych okien. W następnych częściach będziecie musieli obejrzeć filmy, których się nie da przeskipować. Nie pomijajcie tego, jak zaczynacie. Po obejrzeniu tego filmu będziecie mieli pytania, na które musicie odpowiedzieć, a wszystkie informacje były w filmie. Pytania są łatwe, łatwo było je wychwycić w filmie. Po ukończeniu pierwszej lekcji będziecie musieli ukończyć wszystkie inne. Po obejrzeniu paru filmików będziecie mieli anonimową ankietę. Po przejściu tych wszystkich tutoriali będziecie musieli poczekać na weryfikację waszych dokumentów. Nie mam teraz jak tego pokazać, ponieważ ja już weryfikację przeszedłem. W dalszej części będą was prosili o połączenie konta Steward z partnerem flotowym. Jeśli chcecie skorzystać z usług Evelstara, polecam wam przejść na ich stronę z mojego linku, który jest w opisie. Poprowadzi was na aktualną stronę oraz będziecie mieli wpisany mój kod polecający. Dlatego zejdźcie sobie do opisu tego filmu i tutaj w czerwonej rubryce będzie link do Evelstara. Po kliknięciu przeniesie was na stronę, gdzie będziecie musieli podać swojego maila, numer telefonu, który najlepiej, żeby zgadzał się z numerem telefonu, który podaliście podczas rejestracji na Stewarcie. Musicie podać swoje hasło 2 razy i będziecie mieli wpisany kod promocyjny. Jeśli kliknęliście z mojego linku, jeśli nie kliknęliście, to możecie go przepisać. Będzie to dla mnie bardzo duże wsparcie oraz Evelstarowi też się to spodoba. Najlepiej, żebyście kliknęli link po prostu, bo kto by chciał to przepisywać. Już się zarejestrujecie, przeniesie was na stronę Evelstara, gdzie na starcie nie będziecie mieli aktywowanego konta. Będziecie musieli pobrać umowę zlecenia, podpisać się na niej, wypełnić wszystkie dane. Jeśli jesteście niepełnoletni, będziecie musieli wydrukować też oświadczenie od waszych rodziców, że udzielają wam zgody na pracowanie na Stewarcie. Po wypełnieniu wszystkich danych wysyłacie do Evelstara, oni to szybko zweryfikują i będziecie mieli aktywowane konto. Na starcie ujrzycie na Evelstarze konsolę, gdzie będziecie mieli podsumowane wszystkie swoje zarobki, punkty, które możecie na Evelstarze zbierać za każde rozliczenie, później te punkty możecie wymienić na jakieś bonusy, tam przedmioty albo darmowe rozliczenia. Konto możecie sobie połączyć wchodząc w zakładkę konto, aplikację i podając maila, na który jesteście zarejestrowani na Stewarcie. Polecam wam też napisać na starcie do samego Evelstara, że założyliście konto na Stewarcie, przeszliście całą rekrutację, jesteście już zarejestrowani i żeby oni wam ręcznie połączyli te konto, ponieważ na przykład na Uberze i Wolcie trzeba tak zrobić przed połączeniem aplikacji właśnie tutaj na tej zakładce. Jest to nowa opcja na Evelstarze, cały ten interfejs jest obecnie nowy. Jeśli jesteście niepełnoletni i będziecie podpisani tylko na umowę o pracę, jeśli jesteście pełnoletni, macie więcej niż 26 lat, będziecie mieli umowę o pracę i zlecenie najmu, żeby płacić mniejszy podatek od swojej pracy. Wszystko jest legalne, było już to sprawdzane przez urząd. Na stronie Evelstara macie też raporty, gdzie będziecie mieli zarejestrowane wszystkie przychody z każdej aplikacji, którą macie.
że Evelstar, jak każdy partner flotowy, będzie pobierał od was prowizję od każdej wypłaty. Wypłatę możecie ustawić sobie w 3 opcjach, czyli tygodniowo, miesięcznie albo na żądanie. Kiedyś pieniądze w opcji na żądanie dało się trzymać miesiącami, obecnie się to zmieniło i jest limit, po którym środki zostaną wam automatycznie wypłacone. Na Evelstarze macie też opcję punktów lojalnościowych, które możecie dostać na przykład za oklejenie swojego pojazdu, za każde rozliczenie i możecie sobie różne rzeczy odebrać, zaczynając od powerbanków, przechodząc do toreb, na przykład możecie dostać gaz pieprzowy, lampki, kamizelki i różne tego typu rzeczy. Teraz przejdźmy do samych wymagań na stewardcie. Jak już mówiłem na wstępie, musicie mieć minimalnie 16 lat. Będziecie musieli zakupić torbę termiczną, chyba że już macie swoją, to możecie korzystać z tej, którą już macie. Może być to torba termiczna, nieważne z jakiejkolwiek firmy, może być nawet nieobrandowana. Steward nie wymaga, żeby to była torba termiczna, specyficznie właśnie obrędowana logiem stewarda. Jest jeszcze jedno kluczowe wymaganie, czyli musicie posiadać 150 zł w gotówce przy sobie. W momencie, kiedy nie będziecie posiadać 150 zł, a będziecie mieli płatność gotówką w restauracji, to restauracja może was zgłosić, poniesiecie jakieś konsekwencje. U nas w Polsce wygląda to tak, że podczas dostawy, kiedy już przyjmiecie tą dostawę, udacie się do restauracji. Żeby odebrać dostawę, będziecie musieli podać ulicę oraz jak mają parę dostaw na tę samą ulicę, to podajecie jeszcze numer budynku. W niektórych miejscach jest to kod, jednak on jest podany w notatce do zamówienia, ponieważ u nas w Polsce jest to po prostu zrobione na ulicach. W sytuacjach, kiedy dostaniecie dostawę gotówkową, zapłacicie powiedzmy 100 zł i w trakcie odbierania tej dostawy lub przed dostaniecie drugą dostawę. Będziecie mieli podwójną, potrójną, poczwórną i któraś będzie też gotówką. Kwotę na przykład 150 zł, a wy już zapłaciliście 100 zł. I co w tym przypadku zrobić, jak mieliście nosić tylko 150 zł przy sobie? Opcje są dwie, albo płacicie swoją gotówką, jeśli macie jej nadmiar, na przykład z napiwków, bo napiwków dostajecie sporo, albo mówicie w restauracji, że kwota 2 dostaw przekracza 150 zł, w zależności od restauracji. Zapisują wasz dług, podajecie swoje dane, czasami jest to numer telefonu, czasami musi być imię, nazwisko i wszystkie inne dane i dostajecie dostawę, jedziecie do klienta, klient wam płaci i musicie w ciągu tego dnia wrócić do restauracji i opłacić swój dług, więc polecam wam nosić więcej pieniędzy przy sobie, chyba że wolicie wracać, bo steward nie patrzy na to, czy przekraczają kwotę, która jest założona, więc musicie być na to przygotowani. Zdarzają się też sytuacje, w których macie dostawę, gdzie jest płatność kartą. Przyjeżdżacie do klienta, klient do was mówi, że on zaznaczył gotówką i on chce gotówką zapłacić. W tym momencie opcja jest taka, że przyjmujecie gotówkę od klienta i w ciągu 24 godzin musicie sami opłacić tą dostawę. Albo na telefonie w terminalu wpisujecie kwotę, przykładacie swoją prywatną kartę i opłacacie i gotówka jest wasza. Nie macie na koncie, to musicie właśnie w ciągu 24 godzin jechać do bankomatu, płacić pieniądze i opłacić tą dostawę. Nie zrobicie tego, to pociągną wam to z rozliczenia, co nie jest problemem, żeby to zrobili, jednak może to przenieść się na jakieś konsekwencje, na przykład zablokowanie konta za próbę kradzieży według stewarda. Pamiętajcie, żeby zrobić sobie screena, jeśli w aplikacji nie da się zrobić screena, to zróbcie zdjęcie z innego telefonu, żeby mieć dowód po prostu, że ta płatność została przesłana, lub możecie sobie z konta bankowego pobrać wyciąg albo zrobić screena, żeby po prostu mieć dowód. Bo stewardowi nie warto ufać, jest to aplikacja, która nie jest rzetelna. Podam wam teraz wady i zalety. Zalet jest sporo. Macie w pracy dowolność. Nie macie stałego grafiku, kiedy chcecie sobie jedziecie, wybieracie sobie sloty, które na stewardzie są 2-godzinne. Wchodzicie do aplikacji Swatomat, czy jak to się tam nazywa, podajecie sobie obszar, na którym chcecie jechać, klikacie, żeby zarezerwować sobie slota i w tych godzinach musicie się znajdować w obszarze, który sobie wzięliście. Klikacie, żeby włączyć aktywność i jedziecie sobie kiedy chcecie i zarabiacie tyle, ile dacie radę. Sloty możecie sobie anulować przed upłynięciem 24 godzin lub kiedy już upłynęło 24 godziny, to możecie poprosić o zmianę i w momencie, kiedy ktoś inny weźmie tą zmianę, to może was zastąpić. Jeśli nikt jej nie weźmie, to i tak musicie się zjawić w pracy. Plus jest taki, według mnie, że wypłata zależy od tego, jak się postaracie. Nie będzie wam się chciało, zarobicie mniej. Będzie wam się chciało, możecie zarobić więcej, nawet 70 na godzinę, czy tam 60 zł na godzinę, co udało mi się osiągnąć w święta, gdzie był wyższy mnożnik. Na stewardzie są też czasami stawki gwarantowane, na przykład w okresy zimowe. Steward daje gwaranta na przykład 35 zł, czasami 40 i maksymalnie dał 50 zł gwaranta w jeden dzień. Dają tego gwaranta, żeby ludzie chcieli wychodzić w razie jakby śnieg spadł lub były jakieś inne ciężkie warunki pogodowe. W momencie, kiedy już nie będzie występować sytuacja, gdzie mogą się pogorszyć warunki, steward tygodnia na tydzień tego gwaranta będzie zmniejszać, a po czasie ten gwarant będzie kompletnie wyłączony i znowu będziecie zarabiać na własną rękę. Skończmy już z tymi plusami, których nie było zbyt dużo, ale przejdźmy teraz do was. Steward nie jest za bardzo rzetelną aplikacją,
niby ten support przydatny, czasami wam rozwiąże niektóre sytuacje. Jednak ostatnio zaczęły się dać takie sytuacje, że przyznają godzinne sloty w losowe dni tygodnia, które nie są obowiązkowe, jednak liczą się do punktów, które dostajecie z cotygodniowym podsumowaniu. Tak samo za odrzucanie dostaw, za niedowiezienie dostawy lub nieobecność dostajecie minusowe punkty. Czym więcej ich macie, tym gorsze macie warunki na stewardcie. Przekraczając jakiś próg punktu, dostajecie dostęp do grafika. Później powiedzmy, że ci, którzy mają 0 dostają o 10 i mogą sobie rezerwować sloty, ci, którzy mają 20 dostają o 15 czy tam 14 i mogą rezerwować sloty, więc mogą już mieć zajęte te, które im podpasowały. Oraz po przekroczeniu jakiegoś progu możecie mieć na przykład limit godzin, które możecie wyrobić w danym tygodniu lub miesiącu. Przekraczając dalsze progi możecie mieć jeszcze gorsze kary. O nich nie słyszałem, jednak najgorsza to po prostu jest wyrzucenie ze steward. Steward czasami odwala takie sytuacje, że na przykład tak rozwali wam się dostawa. Jest to mała firma, mała restauracja. Mogą wam odciągnąć z rozliczenia koszty rozwalonej dostawy. Jeśli macie sieciówkę typu KFC, Pizza Hut, to nie musicie się o to bać, bo tym firmom akurat nie chce pociągać was do odpowiedzialności. Rozwalicie zamówienie, wracacie z nim, dostajecie 7,50 zł rekompensaty za tę dostawę, że musieliście wracać i sytuacja jest rozwiązana. Niestety na stewardcie dostawa wam nie zostaje, która się rozwaliła albo klient nie przyjął. Musicie to odznaczyć w supporcie i zwrócić dostawę do punktu, z którego sobie odebraliście. Oni tą dostawę po prostu wyrzucą do śmietnika. Na innych aplikacjach jest to rozwiązane tak, że dostawca dostaje tą dostawę, żeby jedzenie lub te inne rzeczy nie zmarnowały. Steward akurat nie jest taką firmą, która idzie w kierunku niemarnowania jedzenia i po prostu wyrzucają to jedzenie do śmietnika, a w niektórych KFC po prostu dają na następny raz, kiedy zamówienie przyjedzie w dobrej formie. Kiedy jesteście już zarejestrowani na stewardcie, pamiętajcie o tym, że to jest aplikacja, na której bierzecie sobie sloty, czyli godziny, w których będziecie jeździć. Nie możecie sobie włączyć aplikacji, kiedy chcecie. Podobno da się jeździć na off-slocie, jednak nie jest to potwierdzone, nie musicie dostać dostawy, nie macie pierwszeństwa, jeśli chodzi o dostawę. Jeśli nikogo nie będzie, jest szansa, że dostaniecie nie mając slota dostawę. W każdej strefie jest inny mnożnik, w każdym mieście jest inny mnożnik. Od miasta zależy bardzo dużo, jeśli chodzi o dostawy. Na stewardcie nie ma bonusów pogodowych, nie musicie się o to bać, że bonus będzie na innej strefie. Oni bonusu nie dają na bieżąco, co jest bardzo dużym minusem. Będziecie w deszczu jeździć, będziecie cali mokrzy, ale nie dostaniecie więcej pieniędzy. Oni to mają konkretnie gdzieś. Jak zaczynacie pracę na stewardcie i macie terminal w telefonie na Androidzie, musicie pobrać aplikację Viva. Najlepiej przechodząc po prostu do aplikacji stewarda. Na stewardcie wybieracie sobie opcję, przechodzicie do zakładki waszego konta, klikacie aktywuj urządzenie POS. Przekieruje to was do pobrania terminala. Po pobraniu terminala nie logujecie się, wchodzicie znowu do aplikacji, klikacie aktywuj urządzenie POS i od razu przekieruje was do terminala. Terminal jest bardzo prosty w obsłudze. Wchodzicie do tej aplikacji tylko wtedy, kiedy sami musicie opłacić zamówienie lub jest problem z aplikacją. W momencie, gdy sami opłacacie, wpisujecie kwotę. W momencie, gdy jest dostawa kartą, nie otwieracie tego terminala. Podczas dostawy, kiedy chcecie oznaczyć, że jest dostarczona, zaznaczacie dostarczenie i tam przekierowuje was od razu i wszystkimi ustawieniami do terminala. Osoba płacąca przekłada swoją kartę w tył telefonu lub tam, gdzie znajduje się wasz czytnik NFC. Czasami kupujący musi podać PIN albo wybrać walutę. Przekazujecie mu telefon albo wystawiacie rękę z telefonem i on wtedy wpisuje PIN lub wybiera walutę. Nie możecie sami tego wpisać, ponieważ są to dane prywatne. Bardzo ważną rzeczą na stewardcie jest jeszcze to, że nie możecie udostępniać adresów albo danych prywatnych klientów, ponieważ jest RODO. Czasami na przykład przy dostawie w notatce jest napisany PIN do furtki. Po prostu bądźcie dobrymi osobami, nie róbcie sobie screenów tych kodów, nie zapisujcie sobie. Jesteście po to, żeby komuś przynieść szczęście, przywieźć jedzenie, a nie po to, żeby się później włamać po dostawie. Podczas dostaw możecie normalnie pisać do supportu z różnymi właśnie sytuacjami. Rozwali się wam zamówienie, możecie wybrać konkretne opcje. Są też sytuacje, gdzie macie na przykład zły adres dostawy i różnica jest 500 metrów, 700 i nie chce wam się wracać dla tych 750. Jedziecie pod błędny adres, piszecie do supportu nie o tym, że jest błędny adres, bo oni nie wyjdą z inicjatywą, tylko napiszcie do nich, że adres jest delikatnie niepoprawny, odległość się nie zgadza. Chcielibyście, żeby wam przeliczyli różnicę na dodatkowe środki za dostawę. Kiedy oni wam się na to wszystko zgodzą, prosicie ich o to, żeby ręcznie zaakceptowali waszą dostawę. I w tym momencie w ciągu 24 godzin oni przeliczą wam dodatkowy dystans, kwotę, którą możecie dostać. Czasami to jest złoty 20, 3 zł, 4. Pamiętajcie, tak zbierając 10 błędów będziecie mieli 20-30 zł, więc warto się po prostu o to upominać, a nie jest to dużo. Wystarczy doprecyzować treść, którą piszecie. Możecie mieć nawet kopiuj wklej na takie sytuacje, a wy żadnych zbędnych rzeczy nie musicie robić, support wszystko rozwiąże. Jeśli zapomnicie oznaczyć coś w aplikacji odbiór albo dostarczenie, to pamiętajcie o tym, że możecie na spokojnie napisać do supportu, oni to zrobią za was ręcznie. Support akurat w tych aplikacjach jest całkiem spoko.
spoko, trafi wam się dobra osoba, to będziecie mieli dobrą sytuację. Kiedy trafi wam się jakiś but, czyli po prostu osoba, która jest psychicznie chora i nie chce wam udzielić pomocy i robi wam tylko szkodę, zakończcie czat, nie róbcie tego niemile, powiedzcie po prostu, że sytuacja się zmieniła i zamknijcie rozmowę, otwórzcie nowy czat, połączy was prawdopodobnie z inną osobą, która wyjdzie z może inną inicjatywą, z lepszym podejściem i rozwiąże wasz problem. Dlatego nie poddawajcie się, kiedy jedna osoba wam napisze niemiłego albo po prostu nie zgodzi się na to, co im napisaliście. Wystarczy trafić na dobrą osobę i wszystko da się ogarnąć na stewardzie. Jeden z największych minusów w stewardzie jest to, że w większości restauracji czeka się bardzo długo na dostawy. Najgorzej jest Pizza Hutta, ponieważ nie mają tego zoptymalizowanego, że na przykład wysyła was, kiedy pizza jest już w trakcie robienia. Oni wysyłają was w momencie, kiedy ktoś kliknie kup i od razu was wysyła do Pizza Hutta. To nie jest wina restauracji, no bo wiadomo, pizzę się robi długo, 30-40 minut, a kiedy was wysyła od razu, mimo tego, że nieważne kiedy, gdzie jesteście, nawet jak jesteście blisko, od razu was wysyła i steward wam nie płaci za czekanie. Po prostu czekacie w tych restauracjach po 20-30 minut, nikt wam za to nie płaci, więc zastanówcie się, czy chcecie przyjmować dostawy z Pizza Hutta czy innych serii. W innych seriach jest to rozwiązane inaczej, bo nie są to sieciówki, oni mają własny dostosowany czas. W Pizza Huttach ogólnie jest ustalone to, że wzywa was od razu, w KFC jest to różnie rozwiązane, w niektórych restauracjach szybko, w niektórych nie, w niektórych zaczynają robić jak przyjedziecie, w niektórych robią na zapas, w większości restauracji jest po prostu kolejka. Kto jest pierwszy, ten dostaje zamówienie, czego pilnujcie, bo kolejka jest ważna, po prostu trzymajcie się kolejki, bo jest to bardzo niemiłe, kiedy przychodzi nowa osoba i zachowuje się jakby była gwiazdą, podchodzi sobie prywatnie do osoby, którą na przykład zna lub nie zna i prosi od razu o dostawę. Są takie osoby w Szczecinie, których nie trawię na stewardzie, nie polecam tak się zachowywać, nie dość, że nie będziecie mieli szacunku u innych dostawców, to jest przydatne, bo czasami wam mogą pomóc. Jeśli obejrzeliście cały ten film, to możecie zostawić subskrypcję na moim kanale, zostawić łapkę w górę i przejść do tego filmu, gdzie pokazałem ile zrobiłem mając 17 lat.